Zrobimy dzisiaj pyszną karkówkę z pieczarkami i cebulką, duszoną w sosie na patelni na gazie, w sosie własnym z odrobiną koncentratu pomidorowego i musztardy. Wychodzi naprawdę coś pysznego. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od pokrojenia mięsa na takie dosyć grube plastry, około 1,5 cm. Mam tutaj kilogram karkówki. Wejdzie mi około 6 plastrów. Mięso doprawiam z obu stron solą i pieprzem. W głębokiej patelni rozgrzewam olej i obsmażam krótko mięso z obu stron, aż się zarumieni. Obsmażone z obu stron mięso zdejmuję na talerz i smażę jeszcze ostatnie 2 plastry. Patelnia jest mocno przyrumieniona. Dodaję do niej jeszcze odrobinę oleju i na to wrzucam pokrojoną w piórka cebulę. Jedną wystarczy. Do tego pieczarki pokrojone w takie ćwiartki, około 20 deko. Smażę na niewielkim ogniu, tak żeby cały smak z przyrumienienia patelni wymieszał się z cebulą i pieczarkami. Cały ten smak z patelni już przeszedł prawie do warzyw. To naprawdę doda cudownego smaku dla mojego sosu. Możemy teraz położyć ponownie mięso razem z całym sokiem, które puściło. Dodaję około 2 łyżeczek koncentratu pomidorowego. Dodaję również łyżeczkę musztardy Dijon. Może być dowolna, może być sarebska, również się sprawdzi. I odrobinę wody, około pół szklanki. Później, jeśli będzie potrzeba, to jeszcze możecie troszkę dodać. I 2-3 łyżki sosu sojowego. Przykrywamy i dusimy około godzinę, półtorej, aż mięso zrobi się miękkie. W trakcie duszenia przemieszajcie jeszcze mięso, to co jest na wierzchu dajcie pod spód i na przemian. Coraz bardziej robi się fajny sos, pachnie przepięknie. Czekamy teraz już tylko, aż mięso nam zmięknie. Mięso podam z kaszą bulgur. Jest naprawdę pyszna, a jak ugotujecie ją takim sposobem, a nie w woreczkach, będzie sypka i pyszna. Na 1 szklankę kaszy 2 szklanki wody, czyli tak jak przy ryżu. Dodaję również odrobinę soli i gotuję na małym ogniu, aż kasza wchłonie całą wodę. Wtedy wyłączam i przykrywam. Daję jej jeszcze kilka minut. Zobaczcie, jaka wyszła fajna. I jest dalej sypka. I pyszna. Polecam Wam. Spróbujcie. U mnie mięso było miękkie po 1,5 godziny. Zaciągnę sobie mój sos odrobinę mąką. Mam tutaj taką pół szklanki wody zwykłej zimnej, do tego daję łyżkę mąki pszennej. Zamieszam dokładnie i wleję do sosu. Teraz musimy poczekać, aż sos nam się zagotuje porządnie razem z mąką i będzie nasze danie gotowe.
Ja lubię, jak jest taki bardziej zawiesisty sos. Jeśli wolicie taki rzadszy, spokojnie, nie musicie nic zagęszczać, on już jest pyszny w smaku. Spróbujcie, może trzeba jeszcze odrobinę soli. Ja jeszcze na koniec właśnie soli troszkę muszę dodać. No i dla ostrości dodam jeszcze sporo pieprzu i ostrej papryczki chili w płatkach. Oczywiście możecie ją pominąć i zrobić łagodnym. I gotowe. Zamieszam wszystko i można nakładać. Mięsko już takie mięciutkie, że się rozpada. A sos prosty i genialny w smaku. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!